Witam dzisiaj po południu. Polskie aktywa dzień przed decyzją RPP. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam i zaczynamy. Ale zanim rozpoczniemy właściwy temat, zachęcam do współpracy z nami. Tych wszystkich z Państwa, którzy mają przedsiębiorstwa, są odpowiedzialni za eksport bądź też import, chcieliby zredukować ryzyko kursowe w swoim przedsiębiorstwie, chcieliby zneutralizować ryzyko, a zapowiada się, że końcówka tego roku będzie stała pod znakiem bardzo dużej zmienności na rynku złotego. Jeżeli chcecie zneutralizować, zmodyfikować, całkowicie pozbyć się ryzyka kursowego w swoim przedsiębiorstwie, to zachęcam do bezpośredniego kontaktu z nami, z naszym działem zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie. Tam widzicie teraz w tle numer telefonu, adres, e-mail. Zachęcam do bezpośredniego kontaktu z nami, a nasz kolega Tomasz Szecówka, który jest odpowiedzialny za ten dział, zrobi wszystko, żebyście się Państwo pozbyli, zneutralizowali ryzyko kursowe w własnym przedsiębiorstwie, pozbyli się ryzyka związanego z importem bądź też z eksportem. Zachęcam do współpracy i zaczynamy ten materiał. Polskie aktywa na dzień przed decyzją RPP. Jutro kluczową decyzją, najważniejszym wydarzeniem dla polskich aktywów będzie oczywiście to, co się wydarzy na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, czy będzie decyzja o podwyżce stóp procentowych, czy też jej nie będzie. No i warto zwrócić uwagę, co się teraz dzieje, kiedy na rynek wracają inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych, jaka jest sytuacja na dzień przed, na 24 godziny przed decyzją Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Ja osobiście uważam, że nie będzie żadnej podwyżki stóp procentowych, ale oczywiście jestem gotowy na każdy scenariusz. Natomiast zobaczmy, co się teraz dzieje na polskich aktywach. Przede wszystkim oczywiście na obligacjach, które wyceniają po pierwsze to, jaka ma być polityka monetarna, ale przede wszystkim jakie są oczekiwania inflacyjne. I widzimy, że te dane sprzed tygodnia o inflacji zupełnie nie są potwierdzane przez zachowanie obligacji. Jeżeli rynek wierzyłby, że inflacja w Polsce będzie dalej rosnąć, że będzie to duży problem, że będzie to narastający problem, to rentowności polskiej obligacji powinny iść cały czas do góry, a na przestrzeni ostatnich dni, na tydzień po danych o inflacji, rentowności spadły i testujemy teraz poziom 6% na rentowności, co oznacza, że rynek całkowicie wliczył w cenach inflację w Polsce na poziomie 16%, być może nawet jeszcze wyższą, i teraz liczy na to, że perspektywa następnych miesięcy, kwartałów przyniesie nam spadek inflacji, że stopy procentowe w Polsce generalnie nie pójdą już w górę i to, co teraz się dzieje na rynku obligacji, jest dla mnie jednym z najciekawszych zagadnień na polskich aktywach. Kiedy zobaczymy na ETF, który obejmuje całą polską krzywą dochodowości, to widzimy jak na dłoni, że także wszystkie polskie obligacje na całej krzywej dochodowości, od skrajnych krańców bliskim i dalekim, przez środek jest kupowany, polskie obligacje są w cenie, a gdy zobaczymy na taką ciekawą miarę, jak premia za ryzyko, liczona w tym wypadku jako spread, czyli różnica między rentownością polskich obligacji a amerykańskich obligacji 10-letnich, to widzimy, że na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy ten spread zmniejszył się praktycznie blisko już o połowę, czyli premia za ryzyko skurczyła się prawie o połowę względem tych poziomów, które były widoczne w czerwcu. To jest niezwykłe zachowanie pokazujące, jaka jest w ostatnim czasie wielka presja na polskie aktywa, przede wszystkim na polskie obligacje, że rynek kupuje, inwestuje, bazuje już tutaj w polskich obligacjach, przede wszystkim licząc na to, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych jest już w cenach, licząc na to, że w najbliższym czasie będziemy już świadkami spadku tempa wzrostu cen i oczywiście to, że zachowanie obligacji jest takie dobre, pokazuje siłę polskich obligacji, jest także miarą zaufania inwestorów zagranicznych do sytuacji w Polsce, do polskich finansów publicznych, zaufania do polskiej polityki fiskalnej i monetarnej i oczywiście jest także sygnałem dobrego stanu w ogóle sytuacji finansowej w naszym kraju. Myślę, że ta premia za ryzyko, która się bardzo silnie zaczęła rozszerzać w momencie, kiedy rozpoczął się konflikt zbrojny, teraz zaczyna wyceniać
że w najbliższym czasie będzie pewnego rodzaju odwrócenie tej negatywnej tendencji. Ciekawe, czy tak się stanie, czy rynek obligacji dobrze prognozuje i dyskontuje to, co może się wydarzyć nawet na płaszczyźnie geopolitycznej w naszym kraju. Jestem także bardzo zainteresowany, co się będzie jutro działo na polskich aktywach, na tych obligacjach po decyzji RPP w sprawie stóp procentowych. Ale oczywiście bramą wejściową do inwestowania w Polsce jest rynek krajowej waluty. I tutaj także widzimy relatywną siłę krajowej waluty, ponieważ jeżeli równolegle euro-dolar testuje poziomy nawet poniżej 0,99, a euro-złoty i dolar-złoty nawet nie zbliża się do swoich maksimów sprzed 2 miesięcy, to jest ewidentny dowód, jak na dłoni, siły krajowej waluty i że teraz takie umocnienie amerykańskiej waluty jest wykorzystywane przez inwestorów zagranicznych do tego, żeby wchodzić tutaj do polskich aktywów, czyli przede wszystkim do tych polskich obligacji. Myślę, że taka tendencja teraz występuje, a patrząc z krótkoterminowej perspektywy, euro i dolar złoty ma wsparcie na poziomie 4,70. Jeżeli te poziomy będą padać, będzie to sygnał i zachęta do tego, żeby nawet w krótkim terminie wieścić umocnienie krajowej waluty. Natomiast na odmiennym biegunie jest to, co się dzieje na warszawskiej giełdzie. Tutaj oczywiście ryzyko związane z polityką monetarną jest duże. Jesteśmy blisko wojny, źródła konfliktu w Europie, więc polskie aktywa są bardzo mocno sprzedawane, te giełdowe, stąd też indeks WIG20 spadł poniżej poziomu 1500 punktów. No i oczywiście dyskontuje cały czas fakt, że w perspektywie następnych 2-3 kwartałów te stopy procentowe jednak będą na podwyższonych poziomach i polskie aktywa giełdowe będą atrakcyjne dopiero w momencie, kiedy rozpocznie się wizja obniżek stóp procentowych. Jako że w tym roku mamy nawet wizję podwyżek stóp procentowych, więc polskie akcje nie powinny być atrakcyjne, ale w przyszłym roku, jeżeli faktycznie zwieszczą się te prognozy rynkowe, które teraz już są, że w 2023 roku będzie obniżka stóp procentowych, no to w przyszłym roku dopiero polskie akcje będą atrakcyjne, więc teraz obserwujmy tylko z daleka, co się dzieje na warszawskiej giełdzie. Tutaj tendencja raczej prospadkowa wydaje się, że będzie miała miejsce, a krótkoterminowa technika pokazuje, że poziom 1500 punktów jest teraz kluczowy. Jako że dzisiaj nie udało się wrócić na ten poziom, sesja generalnie przynosi nam sypanie polskich akcji, więc rośnie bardzo mocno prawdopodobieństwo, że będziemy wkrótce testować wsparcia na poziomie 1250 punktów, czyli to są minima sprzed 2 lat. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie, natomiast krótkoterminowa, średnio i długoterminowa technika właśnie taki scenariusz obdarza największym prawdopodobieństwem realizacji. Dzisiaj na rynek wracają inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych po długim weekendzie i będziemy świadkami także sesji giełdowej na Wall Street, więc obserwujmy także zachowanie amerykańskich akcji, amerykańskich rynków. Przede wszystkim oczywiście obligacje. Tutaj tendencja wzrostowa na rentowności jest cały czas widoczna, jednak Amerykanie po długim weekendzie wracają do sprzedawania obligacji, czyli rentowności rosną i jest to moim zdaniem zły zwiastun tego, co się może wydarzyć na giełdzie papierów wartościowych. Niemieckie obligacje są dość spokojne, w tym wypadku pamiętamy o perspektywie czwartkowej, czyli decyzji ECB w sprawie stóp procentowych. Natomiast to, co się teraz dzieje na amerykańskich obligacjach i początek handlowego tygodnia na rynkach finansowych w Stanach Zjednoczonych przynosi gwałtowną nawet przecenę jena japońskiego. I ten teraz dział poświęcony Forexowi będzie skupiony właśnie na jenie japońskim. Tutaj naprawdę dynamika jest wstrząsająco duża. To jest raj dla day traderów. Raj dla day traderów oznacza taką sytuację, w której jest ogromna zmienność, a przy bardzo niskich kosztach transakcyjnych nawet strategie scalpingowe, krótkoterminowa spekulacja daje potencjał uzyskiwania korzyści finansowych, więc raj dla day traderów występuje teraz na parach związanych z jenem. Widzimy, jak bardzo mocno oddala się od poziomu 140 para dolar do jena. Mamy nowe szczyty na parze dolar do jena, mamy dynamiczną falę wzrostową na euro-jenie, mamy wzrosty dynamiczne na funt do jenie, mamy bardzo bliskie nowe maksima na Australii do jena, mamy nowe maksima na Kanadzie do jena, mamy nowe maksima na franku do jena i mamy także tendencję wzrostową na Nowej Zelandii do jena. Więc generalnie to, co się dzieje od samego początku w tym tygodniu na amerykańskich obligacjach, przenosi się na zachowania jena japońskiego i teraz tam
mamy do czynienia z bardzo dynamicznymi ruchami i day traderzy się po prostu z tego niezwykle cieszą. Na rynku walutowym patrzymy także na euro-dolara. Tutaj jesteśmy cały czas w okolicach poziomu 0,99. W długiej perspektywie widzimy, że to jest dolne ograniczenie kilkuletniego kanału spadkowego i prawdopodobnie do decyzji ECB niewiele się wydarzy. Poziom jest cały czas w grze, natomiast jesteśmy już coraz niżej od poziomu parytetu, więc rośnie prawdopodobieństwo przebicia tego poziomu i ruchu dalej w dół, czyli dalszej przeceny euro i umocnienia amerykańskiego dolara. Wczoraj Brytyjczycy wybrali nowego przewodniczącego partii rządzącej Wielkiej Brytanii. Będzie to nowy premier, będziemy mieć nowego premiera Wielkiej Brytanii, więc funt brytyjski zaczyna się umacniać i w tył widzimy na kablu, że te poziomy okolic 1,15 działają. Przypomnę także, że ten poziom 1,15 to jest miejsce, gdzie przebiega 30-40-letnia linia trendu wzrostowego, więc ten poziom także ma duże znaczenie. Natomiast rynek swapów, rynek, który własnymi pieniędzmi obstawia, jak będzie się zachowywała inflacja, sygnalizuje, że dla Wielkiej Brytanii szczyt inflacji ma osiągnąć swoje apogeum. Ten szczyt inflacji ma osiągnąć swój poziom ekstremalny na początku 2023 roku i ten wykres dobitnie to pokazuje i myślę, że rynek stóp procentowych, przyszłych stóp procentowych obstawia właśnie taki scenariusz, że ta trajektoria inflacji w Wielkiej Brytanii zachowa się tak, jak w projekcji Bank of England, którą mieliśmy okazję poznać miesiąc temu. Rynek giełdowy, oczywiście startujemy od indeksu S&P, który ma 2 punkty odniesienia, poziom 3900, czyli Fibonacci 61,8% i ostatnie minima oraz psychologiczny poziom 4000 punktów. Rynek wkrótce będzie musiał wybrać, którą stronę, który poziom przebija, czy opór, czy też wsparcie i w tym kierunku powinno dojść do rozpoczęcia następnego impulsu. Natomiast zachowanie amerykańskiej obligacji sygnalizuje, że jest większe prawdopodobieństwo spadków niż też wzrostów, dlatego moim zdaniem ryzyko pokonania wsparcia jest zdecydowanie większe. I jeżeli tak się stanie, to prawdopodobnie także indeks DAX ruszy w dół, przepokona ostatnie minima i zaczniemy zbliżać się do marcowych minimów i do minimów z 2020 roku. Gdyby bazować na zachowaniu Bitcoina, to jest ciut szansy na to, że będziemy świadkami lekko pozytywnej sesji, natomiast moim zdaniem przeważy sygnał płynący z rynku amerykańskich obligacji, a te faworyzują scenariusze prospadkowe. I na koniec ropa naftowa. Wczoraj wzrosty, dzisiaj spadki, czyli generalnie niewiele się dzieje, ale rynek sygnalizuje nam, że mamy następny punkt odniesienia, czyli poziom $90. Jego pokonanie da prowzrostowe sygnały w krótkim terminie, natomiast cały czas dominuje tendencja spadkowa i nadzieja na to, że zostaną złamane ostatnie minima i że rynek ostatecznie pokona także dwuletnią linię trendu wzrostowego, która przebiega w tych okolicach. Zobaczymy, co się stanie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Życzę pięknego, słonecznego dnia dzisiaj i udanego wieczoru i oczywiście stopy zwrotu oraz widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.